Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Rozpoczynamy cykl spotkań z osobami związanymi z elementami kultury i sztuki, które są przekazywane w nowoczesnym wydaniu. Pierwszym moim gościem jest Janusz Pieniążek, właściciel pałacu w Sasinie. Ale tak naprawdę właśnie, to jest pytanie, jak byś siebie zdefiniował, opisał, kim Ty jesteś? Wiesz co, to co teraz robię, i co jest moją pasją, właściwie było od zawsze, to jest turystyka i jedna z rzeczy to jest Pałac w Sasinie, to jest obiekt, który właśnie remontuję, a drugi to w tej samej miejscowości w Sasinie jestem właścicielem ośrodka domów na wynajem. Właśnie, ale te domy na wynajem chyba i Pałac w Sasinie nie jest takim tuzinkowym miejscem do wypoczynku. Czymś się charakteryzuje specjalnym? Moja historia jest dłuższa. Ja pracowałem długo w korporacji, zajmowałem się logistyką, eksportem, ale zawsze chciałem tworzyć wnętrza. To jest moja pasja od zawsze. Moja żona chciała mieszkać nad morzem, więc ja chcę tworzyć wnętrza, ona chce mieszkać nad morzem. Co zrobić? No trzeba żyć z turystyki po prostu. Kupiliśmy ziemię, wybudowaliśmy 14 domów, teraz jest ich 15. Kiedy to jest była? nasza osada. 2010 rok kupiliśmy ziemię, od 13 zaczęliśmy budowę. One zawsze miały być inne, te nasze domy, ale ja znowu miałem zawsze zacięcie historyczne. Mnie bardzo interesowało, co jest w tym miejscu, więc nawet projektując nasze domy, jeździliśmy dużo po Kaszubach. Pojawił się ten łukowaty kształt dachu, który już w XVII wieku holenderscy mnisi wprowadzili tutaj hugenoci i strzecha na dachach, więc jakby to mocno ta nasza architektura była zainspirowana tym, co jest na miejscu. Ale gdzieś we mnie ciągle drzemała potrzeba tak naprawdę ocalenia jakiegoś budynku starego, więc nie tworzenia nowego, tylko dania życia czemuś, co już istnieje, więc jak Pałac w Sasinie został wystawiony na sprzedaż, ja wiedziałem, że musi być nasz po prostu. No właśnie, i udało się zrealizować to marzenie. Jesteś teraz właścicielem Pałacu w Sasinie i proszę powiedz nam, zabierasz się do, można powiedzieć, remontu nie tylko z zewnątrz, ale i wewnątrz, prawda? I tu będziemy mieli chyba dwie różne wizje tego pałacu, bo z zewnątrz chciałbyś zapewne zachować oryginalną fasadę i oryginalną architekturę, natomiast co do właśnie wystroju wewnętrznego, możesz nam opowiedzieć, jak... Jest, Rafał, dokładnie tak jak mówisz, więc stary budynek, dlatego go kupiłem, dlatego chcę stworzyć w nim miejsce, w którym moi goście będą mogli wypoczywać, ludzie podobni mi, to znaczy też podobni, jeżeli chodzi o to, czego szukają, a to jest nowoczesna estetyka. Dlatego wybrałem coś starego, że zawsze mnie ciągnęło do starych wnętrz, natomiast totalnie ze mną nie grają ich pałacowy wystrój, więc z zewnątrz wszystko zostanie takie, jakie jest. Zresztą budynek podlega ochronie konserwatorskiej, więc jakby niewiele też można z tym zrobić, tak. Natomiast w środku to będą nowoczesne wnętrza. Nowoczesne to znaczy pełne światła, dobrych materiałów, kamienia, drewna, szlachetnych rzeczy, sztuki, ale nie w wydaniu takim pałacowym, czyli ludwikowskim, nazwijmy to, tylko będą tam jakieś ikony designu, ale to już z XXI wieku. Dobrze. Dwory i pałace to również ta przestrzeń, która się znajduje dookoła tych obiektów, czyli słynne ogrody, słynne parki. Tak. Czy tutaj też planujesz jakiś miks nowoczesności z tą strukturą historyczną? Zdecydowanie tak, bo zresztą, ale to też jest historyczne. Park, który otaczał Pałac w Sasinie, był utrzymany w stylu angielskim. To już jest mi bliższe niż styl francuski ogrodu, czyli te strzyżone żywopłoty z bukszpanu i tak dalej, cisy. Więc trochę wrócimy do tego, co było, ale na pewno zostanie to przełamane takim, nie wiem jak fachowo to się nazywa, wiesz, ale na pewno to nie będzie ogród parkowo-parkowy, będzie dużo traw, dużo dzikich roślin, oczywiście jakoś przez nas wziętych w ryzy, ale po to, żeby pałac był niepałacowy.
żeby on był dla takich ludzi, którzy normalnie nie przyjechaliby do dworu ani pałacu, którzy nie lubią mebli w stylu Biedermeier, ale doceniają to, że wnętrze, w którym przebywają, mają historię, doceniają to, że są wysokie sufity, że są piękne gzymsy, że naprawdę jest pięknie, że okna mają 3 metry wysokości i to im dam, no ale niekoniecznie już ten Biedermeier. Dobrze. A jakby zawsze z pałacem, z takim dworem historycznie zawsze słynęły z kuchni, prawda? Dobrej kuchni albo tradycyjnej kuchni. Powiedz, jak ty widzisz kuchnię w swoim jakby pomyśle na twój pałac? Ona musi być, jakby nie ma innej drogi. Jeżeli masz hotel czy coś w rodzaju hotelu, to kuchnia musi być. U nas też ona będzie. Ona była już nawet w tym okresie tuż po zakupie pałacu, kiedy on przez 3 miesiące przejściowym funkcjonował. Tak. I rzeczywiście wyszło nam to. Natomiast też pomysł jest nietuzinkowy. Po pierwsze, fizycznie chcemy wynieść restaurację i kuchnię z budynku głównego pałacu i w tym celu wybudowany będzie nowy budynek z boku, po to, żeby on będzie w stylu oranżerii, więc jakby będzie dużo światła, dużo przeszklenia, po to, żeby goście nasi czuli się trochę jak w ogrodzie, ale nie tropikalnym, tylko rzeczywiście w ogrodzie, w parku o każdej porze roku. I kuchnia będzie nowoczesna, lekka, no ale jesteśmy nad Bałtykiem, więc pewnie będą ryby. Ryby w wydaniu nowoczesnym, w wydaniu fusion? Tak, zdecydowanie tak, ale wszystko oparte na regionalnych produktach, na produktach wysokiej jakości, zgodnie z zasadą, że jemy to, na talerzu podajemy to, co pochodzi z lokalnych pól. A tych pól jest wiele, są ekologiczne plantacje, są fermy kozie, naprawdę jest z czego tam gotować. Jest w okolicy z czego gotować. Tak. Proszę, powiedz nam jeszcze jedną rzecz. Czy w Twojej wizji funkcjonowania pałacu, bo to jest jednak mimo wszystko Twoje źródło przychodów, no, nie ma jakby od tego odwrotu w współczesnym świecie. Jaki jest pomysł na to, żeby czym chciałbyś jeszcze dodatkowo przyciągnąć i do czego tak naprawdę, w sensie, czy to mają być imprezy zorganizowane, weselne, czy może bardziej konferencje, czy o jakim kliencie myślisz? Ja w Sasinie jestem już od prawie 10 lat, więc Cisowy Zakątek, ten ośrodek domów na wynajem, który mam, zawsze nastawiony był na gościa indywidualnego. Natomiast to są ludzie szukający po pierwsze kontaktu z przyrodą, bo to jest w środku lasu i pałac w Sasinie jest 2 km oddalony od Cisowego Zakątku, ale też parku jest 6,5 hektara, więc można powiedzieć, że jest w środku lasu, którzy szukają tego kontaktu z taką niezepsutą jeszcze przez człowieka częścią wybrzeża Bałtyku, więc plaża w Stilo taka jest. Do tego tym ludziom dawaliśmy nowoczesne wzornictwo, bardzo dobre jakościowo materiały i ciekawe wnętrza. Oczywiście całą infrastrukturę, która pomaga dobrze spędzić czas z dziećmi i tak dalej. Więc, ale to bardziej Cisowy Zakątek. Pałac w Sasinie nastawiony będzie dalej na podobnego klienta, jeżeli chodzi o jego potrzeby estetyczne. Natomiast tam też będą apartamenty z własnymi aneksami kuchennymi, ale to nie będą już pełnowymiarowe kuchnie, tylko aneksy kuchenne, po to, żeby ludziom dać możliwość takiego przebywania. Ja nie lubię hoteli, znaczy jeżdżę do nich często, ale nie lubię tego, mam też 2 dzieci, że nie masz gdzie dzieciom podgrzać jedzenia, kiedy trzeba na przykład, prawda, bo dla mnie to nie jest komfortowe jedzenie każdego posiłku w restauracji, nawet jakby była najlepsza, więc stąd ten pomysł na te aneksy kuchenne. I dalej te rodziny z dziećmi się u nas pojawią, to jest specyfika też lokalizacji, nad morze do Sasina tam przyjeżdżają tacy ludzie, natomiast zdecydowanie on będzie bardziej dla klienta, to nie będzie tylko miejsce dla dorosłych, ale nastawione na klienta dorosłego.
Ja jestem strasznym fanem saunowania, więc cały poziom -1, czyli piwnica, u nas to będzie saunarium. Beztekstylne, więc dla gości 16+, ale oprócz tego będziemy też mieli basen zewnętrzny z kolei z tą kids zoną, czyli również dla dzieci, ale dalej będziemy stawiać na gości nastawionych na kontakt z naturą, szukających pięknych wnętrz, ale też szukających doznań. Więc po pierwsze to będzie to dobre jedzenie z lokalnych produktów, ale nie obciążające. Po drugie bardzo takie hedonistyczne podejście do ciała. No i mamy plan na przykład też na saunę wystawioną na plaży. I gdzieś w tym wszystkim imprezy rozumiane jako śluby i wesela, ale nie biznes, rozumiany jako konferencje. To nie. Aha. Czyli jakbyśmy mogli podsumować, to zapraszamy ludzi, którzy kochają z dziećmi przede wszystkim, którzy albo chcieliby rozpocząć swoją przygodę z sauną, albo już ją doskonale znają i są wyrafinowanymi konsumentami. Ludzi, którzy lubią dobrze, naturalnie, ale również nowocześnie zjeść. Myślę, że ta grupa klientów coraz bardziej świadomych tak naprawdę wyboru i tego kontaktu z naturą dodatkowo, o których mówiłeś, będzie świetnymi gośćmi dla Twojego nowego pomysłu Pałacu w Sasinie. No cóż, dziękuję. Dziękuję.